Chciałem zmienić mu licznik, bo mnie trochę denerwuje ten licznik, więc chyba nie mam co mówić, że zmienię, tylko go zaraz zobaczyć co i jak, i tutaj go po prostu ściągnąć. No jak jadę na przegląd, to będzie znowu wpisany stan licznika. Będzie wpisany stan licznika. No i wypadałoby, żeby coś tutaj będzie na przykład 6000, a nie 00. Ostatnio myślałem się, żeby się z kimś zamienić, bo ktoś tam na grupie jakiś napisał, że chce się zamienić za licznik. Taki nosowski, czyli nowy, oryginalny, ale z przebiegiem 0. No ale z drugiej strony w sumie po odbudowie mogłoby być, ale chyba fajniej jak jest jednak taki już jeżdżony i z jakimś tam z większą historią, nie? Bo ten przedmiot to nie jest tylko przedmiot, on ma też swoją historię. On gdzieś jeździł, on przeżył wojnę. O, ściągamy konsolę. I zobaczcie, to myślałem, żeby założyć tą starą konsolę. Założyć ją taką. No. Myślę, że to będzie fajne. Ale zaraz tak, musimy sobie odkręcić tutaj zegar. A druga sprawa, widziałem też jest taka kanał na YouTubie, Workshop chyba się nazywa. I tam widziałem, jak gościu na prośbę klienta wymieniał tarczę z oryginalnego licznika, który teraz jest wart taki licznik około 10 000. To zmieniał na... Słuchajcie, takie ceny to też łatwo je sprawdzać, porównując sobie ceny, jakie osiągają na eBayu. Bo jednak nasz rynek to jest nasz rynek. Tutaj jeszcze nie wszyscy wiedzą co i jak. Ale w Ameryce te motocykle... O, trzeba podkładki to wszystko zostawić, żeby było tak jak ma być. I troszeczkę przy WL-kach te ceny dyktują też Amerykanie i często... Tylko że też jest sporo cen powystawianych takich zaporowych, bo ktoś nie chce sprzedać. Ja na przykład jak ja mam moje liczniki, to mogę sprzedać mój licznik, bo mam ich powiedzmy 3 czy 4, ale za 20 000. No i niektórzy tak wystawiają te ceny, albo właśnie mają sklep. Ja mam też jakieś, nie wiem, czasami mam jakąś instrukcję, na przykład mam do SHL-kiem 0,4 i kiedyś ją sobie wystawiłem chyba za 1500 i później do mnie ludzie piszą, mam też taką instrukcję, oddam ją za 1000, sugerując się ceną, którą ja tam wystawiłem. Ale ja tą cenę wystawiłem po to, żeby tego nikt nie kupił, żeby tylko sobie to wisiało. Teraz dałem, że to jest niedostępne, bo jeszcze ktoś w końcu by mi kupił, a ja lubię takie stare rzeczy, więc to nie jest jakby cena rynkowa. Cena rynkowa, powiedzmy, tych instrukcji to jest jakieś 300 zł. No i chociaż różnie to bywa, bo to też się zmienia wszystko. O, zakręcimy. No i też tak jest z niektórymi częściami po prostu. Dobra, tutaj mamy już odkręcony. Ale teraz, żeby to wyjąć, to tutaj przychodzi to przez ramę. I teraz wypadałoby, żebyśmy ściągnęli tą połówkę zbiornika. Czyli musimy tutaj odkręcić. I musimy tutaj odkręcić. 3 śrubki. Nie wiem jak to jest tutaj, czy to będzie potrzebne. Zaraz zobaczymy. Katalog części. Katalog części i te wszystkie instrukcje takie są też u mnie w sklepie do nabycia, bo to jednak mając taki motocykl jest ważne, żeby sobie poczytać, zobaczyć jak coś jest zbudowane, jak coś działa. A, gdzie tu mamy zbiornik? Tu jest zbiornik. No, jest na tych 3. Powinno się to dać odkręcić, bo to jest taka maskownica, chociaż tą maskownicę pewnie też lepiej ściągnąć.
do naszego dojścia. Zobaczymy. Tutaj mamy tabliczkę. To jest taka biżuteria. Przy każdym motocyklu jest kilka ważnych rzeczy, żeby mieć, jak już wszystko kompletujemy. Jak mamy taką tabliczkę oryginalną, ta została gdzieś wykopana, znaleziona. Ja ją kupiłem kiedyś na jakimś tam portalu. Udało mi się to zrobić. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tu zbadamy to. I teraz jak sobie zbieramy, bo to jest taki projekt WL-ki, to też jest fajny projekt, taki zamiast De Agostini, tak jak widzieliście, nie wiem, tam dodałem shorta, bo było na jednym bazarze, że model Poloneza wyszedł 6000. No i co? I mamy taki model Poloneza, ale za wiele z nim nie zrobimy, bo teraz jak ktoś tam chciał go teraz kolega sprzedać za 3000, czyli powiedzmy za połowę ceny tej, która była w tym całym zbieraniu, no to i tak jest połowa ceny, ale to jest też dużo, no i każdy się puka w głowę. No gdzie? Gdzie tyle pieniędzy? Gdzie tyle pieniędzy za takie coś? No a w WL-ce sobie zbieramy te części. Mamy jakąś... No i co jest? Mamy jakąś wolną kasę. Albo sprzedamy sobie jakąś, bo ilu z was ma jakieś części, jakieś WS-ki, jakieś tam coś leży latami, albo się przyda, albo szkoda, a nie ma motywacji, żeby sprzedać. Ale jak zaczynamy zbierać na taki projekt, jak właśnie WL-ka, która teraz kosztuje, jest warta tam, nie wiem, ze 120 000. Taka WL-ka wojskowa. No to już nagle pieniędzy tak nie ma, nie? Ale powoli sobie coś tam dziubać. To sprzedać, tamto sprzedać. I coś powstaje, sobie budujemy i się cieszymy i zaglądamy, jak to działa, jak to... To już jest inna... To już jest całkiem inna zabawa niż przy właśnie takich polskich sprzętach, które też często kupę kasy są warte, a z tego co widzę na różnych tych forach na różnych forach facebookowych, to cała masa ludzi ma jeszcze takie motocykle, trzyma je gdzieś tam, a tu myślę, że lepszym pomysłem jest to spieniężenie i właśnie zabawa w coś takiego. I powiem wam nieskromnie, że kilka osób już zaraziłem taką tą chorobą WL-kową. To nie tylko może być WL-kowa, no można coś innego, można sokoła zbierać. Chociaż z sokołem to już jest trudny temat, bo to jest nie dość, że ciężko dostępne, to ceny są jeszcze razy 3. Razy 3 albo i czasami lepiej, więc tak to było. Tu do WL-ki fajnie, że w Polsce są wszystkie jakby części dostępne. Wszystko można kupić. Czekajcie, to odkręcę. Słuchajcie, by było fajnie, wszystko by było fajnie, gdyby licznik replika i licznik oryginalny były takie same, ale no niestety tak pięknie nie jest. I oczywiście musieli zrobić coś po swojemu. Nie wiem, kto to robił też, czy to jacyś Chińczycy, czy... Ale teraz wam pokażę, co jest nie tak w licznikach. O, dobra. Wykręciliśmy. I zobaczcie, tutaj jest napęd taki zewnętrzny, a tu jest wewnętrzny. I już widzimy, że jest... A, tutaj jeszcze jest na podświetlanie, no. Tu jest teoretycznie podświetlanie licznika, a tu jest tak, że tu jakoś podświetla tak od środka, że tu jest dziurk, to jest taki, widzicie? To jest jakiś taki plasticzek
I przez ten plasticzek od kontrolek ma być podświetlany licznik. Dobra, więc to mamy wyjęte. No ale tak, chcemy mieć złożony motocykl. Oryginalny licznik kosztuje fortunę. Mi się kiedyś udało kupić jeden licznik. Pamiętam, jak kupiłem go za 3600 chyba od gościa z Ukrainy. To wtedy było też dużo, ale już wtedy powoli za chwilę weszło tak, że były po 5000. Więc to chwilę się wydaje, że jest drogie, a za chwilę to już jest normalna cena. Tak to właśnie wygląda. No ale no nie mamy, no lepiej coś kupić innego, nie? Coś bardziej. Więc kupujemy sobie taką replikę. A kiedyś jak znowu coś tam sprzedamy, gdzieś tam coś zarobimy, to jakaś fucha, to coś wpadnie. Zamiast odkładać na skarpetę albo kupować sobie nowe ciuchy albo inne pierdoły, to kupujemy sobie licznik. O, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy to się tak uda fajnie zdemontować. Tutaj. Co? I została nam jeszcze trzecia śrubka na dole. Jeszcze trzeba będzie, bo tak, po instrukcja mówi, że tam po chyba 500 km pierwszych trzeba zrobić smarowanie tam niektórych rzeczy. Docierać w ogóle tam. Docierać silnik. Na początku nie jeździmy z jakimiś ekspresowymi prędkościami. Ja tutaj będę chciał zrobić też, nagrać jakieś jazdy takie koło komina właśnie tym motocyklem. No ale to wszystko jakby wszystko na spokojnie. O, zobaczcie, już mamy zbiornik wolny. Miałem zrobić live'a z tym, ale wczoraj po pierwsze zasnąłem o 20. Obudziłem się o północy. Mówię, o matko i córko. Dobra, to jest ten zbiornik i teraz gdzie idzie? Zobaczcie, gdzie to idzie. Ta linka z napędu. Idzie tędy. Tam pod spodem. Tutaj, tutaj i tutaj. Ja mam drugą linkę. Tylko czekajcie, przywiesimy, przyłapiemy jeszcze, żeby to nam nie spadło. Bo mam taką linkę, którą kiedyś... O, gdzie to jest? Miałem mieć w jakimś motocyklu też, którego zresztą sprzedałem, ale całe szczęście go sprzedałem bez licznika. Sprzedałem bez licznika. Gdzie jest? Mam. Tylko ona była taką pomalowana farbą. WL-ka powinna mieć taką farbę starzejącą, a tu jest taka była farba taka nie taka jak powinna być. To mnie też, no, za bardzo się świeciła ta WL-a. Ja nie lubię takich świecących, to musi być taka farba matowa. O, to zaraz sobie przeczyszczę jakimś papierem ściernym. O, że tak to przylecimy. Miałem rękawiczki ubierać, ale jakoś w tych rękawiczkach... Teraz przez to, że to już było gdzieś malowane, to będzie jeszcze fajnie wyglądało jak stary fant, nie? Dobra, tutaj do tego nie będzie i tak za dużo widać, tak? Z tej strony, o. No i zobaczcie. I zobaczcie, i to wchodzi do licznika, do środka, nie? Tu mamy środek. Licznik działa. O, licznik działa, chyba. No, wygląda jakby działał. A zresztą to nie ma znaczenia. Zresztą to nie ma dużego znaczenia. Tutaj ten motocykl i tak nie będzie jakoś jeździł nie wiadomo ile. Bo ja co? Koło komina. Może kiedyś będzie więcej czasu. Dzieci będą starsze. Ale na tą chwilę chcę też czas poświęcać dzieciakom.
bo to tak szybko dzieci rosną. Dobra. Dobra, i to zaraz sobie odkręcamy. Tu jeszcze muszę chyba odkręcić serek. Gdzie ten serek jest przykręcony w środku? Klucz do serka potrzebny. Dobra, mam tu kluczyk. Czy to się teraz otworzy? Po tylu latach trzeba spryskać. Gdzieś tu mam jakieś takie wódę. Dobra. Coś na wódę. Popsikałem i już. I tutaj mamy 3 śrubki, które zaraz odkręcimy. Pokażę, tam są założone takie śruby, a pokażę wam, jak powinny wyglądać oryginalne. O, oryginalne, tak wyglądają. Są takie podkładki i z takim łebkiem. No ale właśnie, takich rzeczy nie widać. I kolega, który mi to składał, Adam, widać, że poleciał w ciula i założył zwykłe. Ale ja gdzieś chyba takie śruby mam. Więc przy okazji zaraz chyba sobie to podmienimy. Zaraz idę poszukać do mojego składziku części. Tutaj mam też jeden serek. Mam jakieś zbiorniki. O, tutaj mam do tablicy. Mam kilka filtrów. Zbieram sobie takie różne części. O, tutaj jest podstawa tej konsoli. Ale o, tutaj są oryginalne śrubki, takie jakie powinny być do mocowania serka. Widziałem, że gdzieś to mam, bo kiedyś właśnie w tamtym zmieniałem. No jak już się raz coś gdzieś przykręca, osobiście kręci, to już później wiadomo, co ma wyglądać. Przynajmniej jest taka szansa. No i tutaj mamy oryginalną. O, i kiedyś pamiętam, ktoś taką zmieniał i wsadzał polską replikę, no. Bo klient chciał, żeby ładnie wyglądało, żeby się świeciło. No, możecie zobaczyć, po czym tu rozpoznać. Zobaczcie. Tutaj, jak są te zagniecienia, zagniecenie jakby jest zrobione przed malowaniem i przez to nie ma tutaj w tej szparze malowania, a oryginalnie zagniecenie było po malowaniu. To łatwo można rozpoznać sobie oryginał od repliki. O, odkręciłem. Janek przyszedł mi pomagać. Odkręciłem i podkładka jest ta ok. Czyli podkładka była dobra. Tylko zabrakło śrub już tych z takim łebkiem. O, tu muszę gdzieś mi spadła nakrętka, no. I zobacz, Janek. Tu mamy takie śrubki. Zobacz, taka śrubka powinna być. O. Ona przychodzi sobie tak, a była po prostu zwykła. To też jak nie mamy, to też przykręcimy, tylko to fajnie wchodzi w tą dziureczkę, o, i elegancko przylega. Jest gorszy dostęp do tych, tutaj szczególnie ta dolna, bo jeżeli mamy właśnie tak oryginalnie jest na płaski śrubokręt, a tutaj jest klucz, to tym kluczem było ciężko dojść, ale już. Masz, Janek? Masz też śrubkę? O, odkręciliśmy. Dobra. Hop. Tu jest taka blacha, która trzyma serek. Też można sobie, tak. To są jakieś takie fanty, które sobie można właśnie dokupić od razu do ramy. Jakąś obudowę akumulatora. Zapomnijcie o oryginalnej, jeżeli gdzieś tam szukacie to oryginalne, to jakieś ewentualnie resztki można kupić, przez to, że po prostu to zawsze było zżarte. I dobra, były dwie podkładki takie, więc mamy dwie, ale najpierw musimy tutaj zobaczyć, jak przejdzie. Tu odkręcimy zaraz sobie to jakimś dużym kluczem. Zobaczymy tu.
Jaki klucz tu podejdzie? Ła. Czekaj, Jania, to za mały. To za mały. Dobrze, że ja to tutaj przygotowało nam pełno wyposażenie. O, a tego to nie trzeba za dużo. Było leciutko. O, dobra. Zaraz zobaczymy jak to. Co, Janio, pomożesz mi tutaj? Tak, czuję. Możesz, masz duży klucz? Tak. Fajny ten duży klucz. O. O, i zobaczymy teraz. To musi tu wyjść. To musi tu wejść. Hops. Ops, ops, ops. Czy ja tutaj nie mam? O, wyjdzie, wyjdzie. Przydałby się tu ten operator, ostatni operator, reżyser, montażysta. A, dobra. To mamy. Jest jeszcze gdzieś przykręcone. Aha, tutaj. Tutaj to położę taśmą. Taśmą. Tutaj też jest, widzę, taśmą. Zobaczcie. Przytrytkowane. Zobacz, Janio. Ale robimy remont razem, co? O. Hops. Też wyjęte. Duży? Tak. Mamy tak. To znowu sobie przyczepimy. No duże klucze fajne, co? Tak. Będziemy różne rzeczy kręcić tutaj tymi kluczami, Janio. Tak. No. Dobra, i to sobie tutaj ten uchwyt trzeba rozgiąć i przełożyć na drugą. Ja nie widziałeś, gdzieś śrubokręt duży? Duży śrubokręt? Ja tu mam jeszcze paski na paski też można rzucać. Tak, zrobiłeś paski? Tak, na paski też można rzucać. Okej. Fajną grę zrobiłeś, a my tutaj z Jankiem sobie Klamy. gramy? Nie klamy. Nie gramy, kręcimy kluczami. Jak Janek by chciał. Dobra, teraz bierzemy drugi, to co mamy tutaj być oryginalne. O, to przekładamy, uchwyt. Mhm. Zaraz to sobie tutaj znowu ściągamy nakrętkę. O. Ops. O, Janek tutaj kręci śrubki. Dobra. Hopsa, hopsa. No nie jest to takie trudne, aczkolwiek no, trzeba chwilę poświęcić. Ja jakoś nie mogłem znaleźć na to czasu. A dzisiaj się udało, że... O. Gdzie tam to było? Jest tu. Weszło już tu i teraz tu musimy przez tą dziurę to przepchnąć. I to jest dobrze chyba, żeby... O, jest w domu, zobaczcie. Jest już w domu. Dobra, teraz to muszę jeszcze tu jakoś ułożyć, żeby to się trzymało. Tutaj ten uchwyt. Pyk. Pyk, pyk, pyk. O. Dobra. Dajcie znać też, czy takie warsztatowe filmy dodawać, czy więcej tego robić. Ja tu się bałem, że tej końcówki nie położę przez to, ale przeszło bez problemu, więc całe szczęście. Czekaj, Helenko, bo ja muszę tutaj światło troszkę światła. No w każdym razie i tak teraz będę robił Dlaczego nie? sporo takich warsztatowych, myślę, tematów. O, dobra. To zakręcę.
przekręcimy. Ups. No i dobra, teraz mamy tutaj ten gwint środkowy. Musimy to jakoś wkręcić. Weźmiemy jeszcze szczypce. Janek, szczypce widziałeś gdzieś? Tak, widziałam. Widziałeś? Widziałam. Nie idziałem. Nie widziałeś? Dobrze, to tato widział. Widziałem. O, dobra. Jest ok. Teraz to elegancko tutaj zaraz przykręcimy i będziemy mieli po robocie. Tu mamy dwie śrubki. Hop, hop, hop. Jest sprężynująca. Sprężyny są dobre od spodu. Co? Nie pasuje tutaj? No nie mówcie, że są inne otwory. Aha, tu są duże otwory, a w oryginalnym są małe. A w oryginalnym są małe. Więc już te śrubki nie pasują. Musimy coś znaleźć innego. Musimy znaleźć coś innego. To szczęście, że mamy miliony śrubek. Coś znajdziemy może z takich starych. Szukamy, Janio, starych śrubek. Może coś tutaj znajdziemy. O, znalazłem dwie śrubki, małe, stare, fajne, więc myślę, że tu będą pasować. Przeczyszczę je trochę tylko i zakładamy. Dostałem od firmy Jato taki zestaw szczotek. Teraz widzę, że się przydadzą. Teraz sobie te śrubki właśnie troszkę przeczyszczę. O. Dobrze mieć właśnie. Nigdy nie wiadomo, co się kiedy przyda, nie? Więc warto sobie, jak kompletujecie jakiś warsztat, to różne rzeczy pokupować. Czasami gdzieś tam są jakieś promocje w różnych marketach, nie marketach. Nie musi być to wszystko najwyższej jakości, ale o. Kurczę, śrubka jak nowa. Super, jakie oznaczenie L. Nie wiem, może wiecie, co to za oznaczenie, ale no to na pewno jest stara, bo to jest z tej skrzyni ze śrubami z Harley'a z piwnicy. Mam też dużo różnych, bo od zawsze zbierałem w sumie różne śrubki. Więc jest gdzieś tam trochę tych pojemników ze śrubkami i nigdy nie wiadomo, kiedy coś się przyda. Szczególnie takie stare. Tylko, że to są stare śruby i nakrętki. To jeszcze przed przykręceniem w motocyklu, jak sobie przekręcam je i patrzę, czy wszystko jest ok, czy gwinty są ten, i teraz będziemy wkręcać. O, jest git. Dobra, znalazłem jeszcze podkładki takie sprężynujące, bo to jest ważne, żeby gdzieś tam się to nam nie odkręciło podczas drgań. O, wtedy ona... Dobra, i te śrubki są eleganckie, już widzę. No i super. Przykręcamy. Trochę są, wiadomo, jak jest coś nowego w starym motocyklu, to trochę mnie przynajmniej razi. Tu jedynym wyjątkiem jest na przykład konsola, konsolę wolę mieć jednak... Ja nie potrafię jej zregenerować. Może mam dwie konsole, takie czy trzy konsole oryginalne. Może ktoś z Was wie. Wiem, że kiedyś kolega Piotrek Tomiak świętej pamięci takie coś regenerował, ale nie zdążyłem mu wysłać do regeneracji i nie zrobił mi tego. Aha. Tu jeszcze jakaś podkładka. Gdzieś się zawieruszyła. Zaraz to będziemy wszystko skręcać po kolei. No, co jest?
Jezu, już te rękawiczki za małe mi popękały. Co jest? O, dobra. Złapałem ją. Przymocujemy ten licznik. Bo jadę z tym motocyklem na przegląd, bo już czas najwyższy, żeby zrobić przegląd, bo mam próbne blachy. I chciałem, żeby był ten licznik już taki jak trzeba, a to tak zwlekałem, nigdy nie ma czasu. To po prostu trzeba się wziąć i zrobić. Matko, za mocno tam przykręciłem. Trzeba poluzować. Właśnie, nigdy na 100% nie przyłapywać, tylko trzeba z umiarem. I jak już złapiemy, to dopiero dobra. I o, teraz powinno być ok. Teraz powinno być ok, chociaż może być to różnie, bo wiadomo. Oryginał, replika. Nie, no jeszcze coś się. Nie mówcie, że nie pasują otwory. To już by w ogóle było, tego nie sprawdzałem. Trzeba by rozwiercić w podstawie, ale zaraz zobaczymy. Jak tam były większe śruby, może tu za mocno złapałem. Tyryriri. Dobra. Aha. No, różnią się. Trzeba będzie wiercić. Tylko zaraz zobaczmy, czy jak to ma być. Czy jest na pewno prosto? Czy jest tak jak ma być? Chyba tak. Czy tak jest? Taka jest różnica. Tutaj powinna być dziurka. Więc zaraz jakieś wiertełko i szybko to nawiercimy. Będzie po prostu większa dziura i tyle. I od dołu damy jakąś większą podkładkę. Na to wychodzi. A jeszcze chcę sobie zobaczyć, jak to tutaj by było. Tutaj by było. Czekajcie, nie no tutaj to pasuje. Tutaj to też pasuje. No dziwne, czekajcie, zaraz jeszcze obadamy, bo to nawiercić to też nie jest sztuka szybko, nie? Ale tam mamy oryginalne, a tutaj mamy no nie no. Jeszcze zobaczę, bo dziś miałem jakieś podstawy. Mam tu jeszcze dwie. Wygląda na to samo. Może tam ten licznik ma po prostu jakoś źle rozstawione otwory. Zaraz zobaczymy. Nie no, tutaj pasuje. Ten licznik jest ok. Ten licznik też jest ok. Więc przy tamtym liczniku po prostu są te uchwyty, widocznie gdzieś jeden uchwyt jest przekręcony. Muszę jeszcze zobaczyć w takim układzie, może ten licznik założę. Ten też jest ładny. O, tutaj nie ma jednej śrubki, widzę, no ale on chodzi, że miał większy przebieg, 9000 z groszem. Nie no dobra, już ten zostaje, tylko z tej strony zrobimy tutaj dziurkę, nawiercimy i przykręcimy. Zobaczymy, czy to tak pójdzie łatwo. Jakimś punktakiem można, no całkiem inaczej jak coś jest gdzieś tam na stole, a co inaczej jak coś jest w motocyklu. Dobra, wygląda ok.
teraz powinno być perfekto. Dobra, zabadamy. Z tej strony jest. I z tej strony. I z tej strony jest. No i super. No i mamy ten. To trzeba czasami właśnie zaradzić takim rzeczom. Nie ma co się tam zastanawiać za dużo. O. No, ale w każdym bądź razie no, ta podstawa dobrze, że jeżeli jest właśnie albo jakoś zregenerowana, albo nowa, bo odchodzą tak samo jak stacyjka jest ważną rzeczą. Bo jak dochodzi ileś tam niewiadomych przy takim motocyklu i później się wnerwiamy, że coś co mogło pójść nie tak, co nie działa, dochodzenie. A jak mamy czegoś jesteśmy pewni, to już możemy to sobie odhaczyć. No i dobra, licznik mamy przykręcony. Jedna rzecz z głowy, to teraz musimy poprzykręcać resztę tutaj rzeczy. Zbiornik, nie zbiornik. To co narozkręcaliśmy. Jeszcze ten serek. I będziemy mieli z głowy trochę rzeczy. Ale super, cieszę się, że to się wydarzyło. Jak jesteś tutaj nowy, to w ogóle pamiętaj, żeby wcisnąć suba. To z góry dzięki. Będzie na pewno więcej różnych takich i innych różnych materiałów tutaj warsztatowo-garażowych. Muszę to sobie przykręcać. No i dobra, ja tu skręcam. I zaraz wam pokażę, jak to skręcę. I będzie na dzisiaj tyle. I tak ten odcinek pewnie trwał, no ale musiał trwać chwilę. Nie chciałem tak skracać. A i tak dużo poskracam. Dobra, bo nie mam jak kręcić tutaj. Zobacz, już jest nowy. Tylko ty, patrzę, że on jest dalej trochę chyba jednak krzywo. Zmieniałeś? No zmieniałem, już się bawiłem. Teraz muszę to poskręcać. No, on jest delikatnie. Pozwól, że powiększacze założę. No. Widzisz? No. Minął szybko weekend. Ja byłem wczoraj u tego. Nie byłem u Leszka na urodzinach. Minister Leszek miał 70 w Oławie, panie. No, widziałem. No nie, jest delikatnie chyba, bo ja tutaj nawierciłem wczoraj szybko. Bardzo szybko, ale coś chyba To- troszeczkę delikatnie muszę go w tą Panie, stronę to- do góry. Przy takich rzeczach nie można szybko. Szybko trzeba, bo to wiesz, było szybko przez 5 lat. Później szybko wychodzi błąd. Gdzie tu są kluczyki? Dobra. Jeszcze przy okazji zobaczymy, co jest w tym zbiorniku olejowym. Może tu też są jakieś, tak jak w tamtym było tego piachu tyle. Może tu jakiś pojemniczek, tu tego oleju na szczęście dużo nie ma. Więc obadamy komisyjnie. No, dzisiaj będzie taki warsztatowy odcinek. Zobaczymy. Leje się. Leje. Mam nadzieję, że tu dużo nie ma go. Teraz się okaże. Jak zaleje mi się pół tego warsztatu. No ale jest taki metaliczny posmak ma. Nie no dobra, już jest końcówka. Jeszcze go trochę zleję. I tak leję jakiś najtańszy lubro z Orlenu. To moim zdaniem nie ma sensu. Kiedyś nie było jeszcze też innych olei. Ja też nie jeżdżę tym jakoś wyczynowo, tylko raz na jakiś czas odpalę go sobie. O, niech to jeszcze skapnie ostatnia kropelka. Czekajcie, albo to zrobimy. Samemu to troszkę ciężko z takim
czymś, ale chcę zobaczyć jak... Grzesiu! Przyniesiesz mi kawałek papieru? O! Zobaczcie tutaj. Zobaczcie moi mili, jak ten olej to wygląda. No, ciekawy, nie? Ciekawy. No to dobrze, że go zlałem przy okazji. Opa. Tutaj jeszcze miałem ten zaworek założyć, ale z zaworkiem. Gdzieś mam taki zaworek, zaraz może go w sumie poszukam. Poszukam i dobra. I składamy dalej. No i dobra, zbiornik przykręcony. Serek przykręcony, teraz estetyka, czyli tabliczka. O. A ja wam na początku mówiłem odcinka o tym filmie właśnie z tej firmy Workshop, że oni zmieniali właśnie zmieniali samą tą tarczę cyferblat. No i co, które się lepiej podoba? O, patrzcie, w tych już jest zaginane, to jest zrobione, ale nie ma logo Harley'a. A w tamtych polskich, co wam u góry pokazywałem, to już jest to logo. No mi się podoba zdecydowanie taki stary. Zaraz tylko zobaczę, czy założymy jeszcze tą starą konsolę, czy nową. Muszę pomyśleć. O. No i co? Czemu to nie chce wejść? Proszę pana. Zobaczymy to. Czemu to tak się nie chce? Zobaczymy tutaj. Hops. No, czyżby teraz pozycja licznika znowu coś nie... O matko, no i to jest taka zabawa. To nie chcę tu, to nie chcę tam. Czyli trzeba będzie chyba licznik niżej troszkę opuścić. Jednak. Chociaż on jest właśnie niżej. Wydaje mi się, że jest, tylko że jeżeli są inaczej... Jeszcze raz. Może zaraz wejdzie. No, wychodzi na to, że muszę troszeczkę jednak dać chyba niżej i zobaczymy. Będziemy tutaj jeszcze się z tym bawić, no ale to już nie dzisiaj, bo to już za długo trwa. Za długo trwa. Będę się tym bawił na spokojnie. Dobrze, cieszę się, że dzisiaj tu wszystko to poprzykręcałem. Jadę teraz rejestrować, jeszcze mam do zarejestrowania motocykle, więc jadę do urzędu powalczyć i chyba to by było na tyle. Także dzięki za oglądanie. Za chwilę będzie 40 000 subów, albo już jest, albo będzie, bo to dzisiaj, teraz na tą chwilę chyba 29 900, czy tam około 30 chyba było, jak dobrze pamiętam. Także wielkie dzięki. Myślę, że zrobię jakiś konkurs dla was, jakieś nagrody, może jakiś live. Miałem też jakąś wyprzedaż zrobić, dużo rzeczy, ale no, pewnie coś wejdzie, także obserwujcie, śledźcie. Pozdrawiam cały top chat, wszystkich tam was, którzy oglądacie, piszecie. Ci, co nie piszą, to też was pozdrawiam. Do zobaczyska. Cześć.
Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na 2 scenach. Nocna parada motocykli, 2 dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!